Cześć! Dziś zabieram Was na miejsce, które wygląda, jakby ktoś je namalował specjalnie na okładkę pocztówki z raju. Zwiedzamy wyspę Świętego Mikołaja. Malutką, malowniczą wyspę niedaleko Budwy. Startujemy z Budwy, dokładnie z przystani na Słoweńska Plaża. Stamtąd łapiemy łódkę w stronę wyspy. Rejs w dwie strony kosztuje tylko 5 euro, a całą podróż z pięknymi widokami pokażę Wam w osobnym filmie, więc kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić. Po około półgodzinnym spokojnym rejsie, chociaż momentami fale potrafiły nas lekko zmoczyć, docieramy na miejsce. W oddali wyspa wygląda jak tajemnicze miejsce z filmu. Gdy dopływamy do przystani, widok przyciąga ogromna huśtawka. Stoi w centralnym miejscu cypla na żwirowej plaży. Robi świetne wrażenie, jak z rajskiego resortu. Ruszamy wzdłuż brzegu. Wyspa jest niewielka, ale otoczona kilkoma pięknymi plażami. Pierwsza to szeroka, żwirowa przestrzeń, spokojna i otwarta na morze. Druga, bardziej kameralna, osłonięta skałami, wygląda jakby była stworzona do zdjęć. Zbliżamy się do głównej plaży, Hawaii Beach, której nazwa jest bardziej rozpoznawalna niż sama wyspa. Musiałem to nagrać. Fale były potężne. Z ogromną siłą rozbijały się o skały. Woda wybijała się w powietrze i wracała w formie piany. Mam dla Was ujęcia w slow motion, bo ten naturalny spektakl naprawdę robił wrażenie. Próbowaliśmy podejść do ukrytej plaży przy samej skale, ale była całkowicie zalana. Fale zbyt mocne i zbyt ryzykowne. To właśnie tu spędziłem najwięcej czasu, chłonąc ten dziki, nieskrępowany klimat wyspy. Po drodze mijamy uroczą, spokojną restaurację, idealne miejsce na chwilę odpoczynku. Cicho, zielono, z lekkim zapachem morza w powietrzu. Miejsce wyglądało bardzo kameralnie. Po drugiej stronie cypla znajduje się kolejna plaża z nieco spokojniejszą wodą. Wskakujemy do wody z maską i rurką. Niestety przez wcześniejsze fale woda była lekko mętna, ale udało się coś nagrać spod powierzchni. Klimat surowy, ale bardzo autentyczny. Po około 2 godzinach wracamy łódką do Budwy. Przystań znajduje się tuż obok Starego Miasta, które wieczorem wygląda bardzo ładnie. Zachodu słońca może nie zobaczyliśmy, ale za to znaleźliśmy balerinę. Nie będę Wam wszystkiego zdradzał, zapraszam do filmu, który wyświetli się u góry. Jeśli spodobała się Wam ta wyprawa, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwonek. W następnym odcinku pokażę Wam cały rejs łódką z widokami, których nie da się opisać słowami. Dzięki, że byliście, do zobaczenia, cześć.